dużym problemem dla regionu pod kątem szeroko rozumianej transformacji jest właśnie ta część gospodarcza, bo to gospodarka daje miejsca pracy. Dlatego na dziś to, co możemy, nie wiem, z mojego punktu widzenia zrobić, to zachęcać przedsiębiorców do tego, żeby zaczęli działać tutaj w regionie, w nowych branżach, czy starać sobie, założyć sobie, że będą za chwilkę działać w nowej rzeczywistości, czyli przygotować się pod tym kątem, tworzyć nowe modele biznesowe, planować, jakie nowe usługi, jakie nowe produkty mogliby świadczyć, do jakich nowych branż by mogli wejść, czy mogliby wyjechać za granicę i promować swoją działalność chociażby, żeby tam szukać, za granicą szukać nowych rynków. Także no to jest dla nas, myślę, bardzo ważna rzecz, a dopiero potem, jak będziemy mieli choć troszkę nowe plany, nowe modele biznesowe, tam gdzie będziemy chcieli działać, to za tym pójdzie na pewno szereg szkoleń i zmian społecznych. Jeżeli mamy odejść od tego, co jest dzisiaj, czyli od tych dwóch największych przedsiębiorców w regionie, no to nie ma innej drogi jak próbowanie, testowanie. Raz się uda, raz się nie uda, a więcej razy się nie uda. Prace badawczo-rozwojowe, szeroko pojęte, ale tak naprawdę no, chodzi o same próby, o to, żeby przedsiębiorcy spróbowali nowych usług, nowych produktów, żeby zaczęli myśleć w tą stronę, że nie będziemy robić przez całe życie tych samych produktów, tylko cykl życia produktu się skraca, a tym bardziej u nas w regionie trzeba pomyśleć o tym, jakie nowe produkty, jakie nowe podprodukty, komu jeszcze możemy świadczyć nowe usługi. To jest konieczne, żebyśmy mogli rozwinąć nasz region. Ważne jest to, że w regionie jest parę miejsc, w których można uzyskać informacje chociażby, albo co więcej pozyskać pieniądze, jeżeli tak mogę powiedzieć. Czyli tak, mamy chociażby punkt konsultacyjny, który prowadzony jest przez Urząd Marszałkowski w Bełchatowie. Tam można uzyskać informacje na temat różnych konkursów, różnych dotacji, które jako województwo oferujemy, czy które województwo oferuje przedsiębiorcom. Mamy instytucje otoczenia biznesu, które albo pomagają poprzez wsparcie merytoryczne, poprzez powierzchnię, albo nisko oprocentowane pożyczki, o których należy pamiętać, bo to jest bardzo dobre źródło rozwoju firmy. Nieraz przedsiębiorcy korzystają z nisko oprocentowanych pożyczek zamiast chociażby leasingu, także warto pomyśleć również o czymś takim. Także no, parę miejsc jest takich. Jak ktoś zacznie myśleć o tym, szukać, to od razu zobaczy, że na jednej dłoni, co prawda, ale tych podmiotów ma. Zawsze może również do Izby Gospodarczej w Bełchatowie się udać i tam uzyskać informacje. Nie jestem energetykiem, także ciężko jest mi tak od tej strony powiedzieć. Mogę powiedzieć moje prywatne zdanie na ten temat, a moje prywatne zdanie jest takie, że jak najbardziej tak, że powinniśmy utrzymać Bełchatów jako stolicę energetyczną, ale bardzo mocno wzbogacając innymi elementami gospodarki, które dźwigną ten biznes mniejszy. Bełchatów jako stolica energetyczna, ale troszkę przemodelować pod tym kątem, czemu nie? Na jednych z warsztatów projektowaliśmy Bełchatów w 2050. Każdy miał, czy każda grupa miała różne pomysły. Naszym pomysłem na Bełchatów było dużo zieleni, super miejsce do życia, czyli coś, co już mamy, ale w wersji, nazwijmy to tej 5.0, czyli jeszcze więcej zieleni, jeszcze więcej możliwości rekreacji, tak żebyśmy mogli korzystać z otoczenia, w którym to będzie kilka takich miejsc, nazwijmy to ośrodków innowacji, czyli kilka takich lokalizacji, w których będą prowadzone biznesy.